Cześć, witajcie. Dosyć niespodziewanie, ale bardzo dobrze, że tak wyszło. No, niespodziewanie. Listopad, w Polsce przyszła zima i można tutaj zaproponować takie techniki rozgrzewające z jogi. Czyli będziemy ćwiczyć sobie wstęp do pranayamy. Teraz czym będzie dzisiejszy trening? Tak tylko krótko. Te techniki są technikami, które są w grupie ćwiczeń z jogi zwanej pranayama. Prana to jest ta energia w jodze, która jest w nas, we wszystkim, co nas otacza. A ayama spotkacie się z dwoma tłumaczeniami tego słówka. Będzie to pierwsze z nich kontrola, które nie do końca oddaje znaczenie tego słowa, a drugim słowem będzie słowo ekspansja, rozszerzenie, czyli rozszerzenie tej wiedzy o pranie. Ale to zajmiemy się detalami może w odcinku typowo o pranayamie, a dziś skupmy się na tej polskiej zimie i ćwiczeniach rozgrzewających, więc najpierw przed ćwiczeniami tymi rozgrzewającymi, jeszcze tylko krótko, czym będzie dokładnie ten trening, ponieważ w treningu pranayamy ćwiczymy 3 aspekty, my będziemy dzisiaj ćwiczyć drugi aspekt, czyli prananigraha, sama kontrola oddechu. To są ćwiczenia, które są dla każdego, tak? Które każdemu podniosą zdrowie, które każdemu pomogą, a dodatkowo na te chłodne dni rozgrzeją nas. Ale generalnie cała pranayama, ja tutaj dzisiaj powiem szczerze, rano sobie robiłem o 4:00 i osiągnąłem pewien tam etap ćwiczeń, gdzie mogę w ogóle zacząć już tą pranayamę, czyli ile to miesięcy w ogóle minęło, tak? My będziemy dlatego sobie robili, taka pranayama prawdziwa już jest dopasowana dla każdego praktykującego pod okiem kogoś bardziej doświadczonego, tak? Chodzi o emocje, czy ktoś jest bardziej introwertykiem, ekstrowertykiem, tak więc te ćwiczenia typowo pranayamy to robimy sobie już pod nadzorem, ale te podstawy dzisiaj właśnie tak sobie poukładałem trening, żeby na te chłodne dni fajnie nas rozgrzewały. Dobra, tak więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy zacząć, to tak. Tylko jaka pozycja będzie do dzisiejszych ćwiczeń? Możemy stać, możemy siedzieć na krześle, możemy leżeć i tu pierwsze, co bym zaproponował właśnie, to położyć się i nawet te ćwiczenie będzie można sobie rano robić na łóżku przed wstaniem i przed zaśnięciem, tak? I to jest w ramach takiego wyrobienia po prostu tej świadomości, w jaki sposób poruszamy się oddechem w jodze. Z oddechem w jodze możecie tutaj popatrzeć na wideo. Przykładamy rękę do klatki piersiowej i najpierw z nosa tylko oddychamy i sama klatka piersiowa się rusza i to będzie 10 oddechów takich. Ja policzę Wam na 6 sekund. Generalnie w tych ćwiczeniach oddechowych dążymy do rytmu 10-sekundowego, wdech i wydech, ale dla początkujących myślę 4-6 do 6 sekund będzie odpowiednim rytmem, czyli zaczynamy. Sama klatka piersiowa, ręka na klatce piersiowej, jest wdech raz, 2, 3, 4, 5, 6, wydech 6, 5, 4, 3, 2, 1, wdech, wydech, tu tylko pokazujemy dla przykładu, jak ćwiczyć najlepiej na łóżku, kiedy leżymy. Drugim ćwiczeniem będzie na łóżku ćwiczenie oddychania z brzucha przeponą. I tutaj, tak, patrzcie na mój brzuch, możemy położyć sobie rękę na brzuchu, brzuch się podnosi, zaczynam wdychać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jak mówię, będzie mniejszy efekt.
i wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jeszcze raz bez mówienia. Będzie tylko słychać, jak oddycham, do góry brzuch. Jakby balon się napełniał. I wydech. To tylko dla przykładu, że możemy sobie dla tej świadomości ćwiczyć na łóżku czy gdziekolwiek, kiedy leżymy, przykładamy rękę na klatkę piersiową do brzucha i wtedy ćwiczymy sobie ten oddech właśnie, że ćwiczymy to, że kiedy oddychamy przez nos, napełniamy daną część ciała powietrzem i ta część ciała się rozszerza, tak? Teraz, ale generalnie dążymy do tego, żeby robić to w pozycji tej, siedząc ze skrzyżowanymi nogami lub siedząc na piętach w pozycji Vajrasana, tak? Tak więc teraz już sobie przejdźmy do tego prawidłowego treningu, tak? I zrobimy sobie 10 oddechów na te 6 sekund. Oddychamy, regulujemy oddech. I tutaj polecam do tych treningów nastawić sobie metronom. Metronom na YouTubie, czyli urządzenie do mierzenia taktu. Tak, nastawiamy sobie taki metronom, który będzie bił co 6 sekund, to metronom z taktem 10 bić na minutę. To później się przydaje, taki metronom, żeby nie musieć już liczyć na to w późniejszych etapach. To jest bardzo dobre też dla początkujących. I zaczynamy. Metronom chodzi pyk, jest pyk i wtedy wdychamy, jest kolejne pyknięcie i zaczynamy wydech. Przygotowujemy się. Uwaga. Wdech 6 sekund. Wydech 6 sekund. Sama klatka piersiowa, wdech. Wydech. 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 Dobra, relaks. Ręce na kolanach. Relaks. I teraz, kiedy tam sobie szukałem rytmów z tego metronomu, spotkałem się z jednym z komentarzy tam, że to jest takt oddychania żółwi z Galapagos, tak? Takie żółwie żyją ponad 100 lat i w książkach z jogi tradycyjnej możemy się spotkać z tym, że jest porównywany szybkość oddechu z długością życia gatunków zwierząt i
no gatunki, które generalnie jak króliki czy coś oddychają szybciej, żyją krócej, a żółwie właśnie takie te z Galapagos żyją ponad 100 lat. Tak więc tutaj jest ten w jodze jedna z tej długowieczności takiej no taki aspekt, który można powiedzieć też to, co dzisiaj ćwiczymy. Te ćwiczenia najlepiej robić na pusty żołądek. Ćwiczenia te oddechowe sobie najlepiej robić na pusty żołądek. Bez wody nawet jeszcze po obudzeniu się, ale jak trzeba przepłukać buzię. Oczywiście ćwiczyć kiedykolwiek się da, tak? Ale to jest najlepsze, najlepiej, najbardziej zalecane, najlepsze efekty będą, kiedy na pusty żołądek po przebudzeniu. Generalnie do tych ćwiczeń czas robienia jest od godziny 4 do 6, ale to też w zależności w Polsce jest od pory zimowej lub letniej. To jest, można zacząć gdzieś to najlepsze do tego czas jest około 2 godziny przed wschodem słońca, czyli jak teraz idzie okres zimowy, to słońce będzie wschodzić później, możemy tą pranayamę zacząć, te ćwiczenia zacząć, pranenigrahę zacząć ćwiczyć później, ale robimy generalnie tak jak nam potrzeba, to są ćwiczenia tylko rozgrzewające, tak? I teraz robimy sobie 10 oddechów z 6-sekundowym rytmem, samym brzuchem. Będziemy oddychać. Przygotowujemy się, ręce na kolanach, regulujemy oddech. Przypominam, to są ćwiczenia przygotowujące. Je sobie ćwiczymy przed tymi prawidłowymi ćwiczeniami, które będą nas rozgrzewały. A te tylko przygotowują prawidłowy ruch brzucha i innych narządów podczas oddychania. Tak więc ręka na brzuch, prawa lub lewa, nie ma znaczenia. Uwaga, zaraz będziemy wdychać, brzuch się będzie napełniał i wychodził do przodu, jak balon, jakbyśmy w powietrze w balon wpuszczali. Uwaga. I wdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zamknąć oczy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Ok. Relaks. Ręce na kolanach. Relaks. I teraz od razu przechodzimy do tak zwanego oddechu jogicznego. Ćwiczenie do tego oddechu jogicznego składa się z większej ilości ćwiczeń. Jeszcze dochodzi oddychanie tutaj górą, barkami, ale to jest skrócona wersja specjalnie tylko po to, żeby Państwa przygotować na zimę. I jak to moja mama zawsze mówi, fajnie by było wysłać trochę tego ciepła, słońca, więc mam nadzieję, że te ćwiczenia trochę tego wyślą. Teraz będziemy w tym oddechu jogicznym napełniać najpierw brzuch, a potem klatkę piersiową, czyli obydwie części, które przećwiczyliśmy. Uwaga, przygotować się
I to napełnianie będzie trwało 6 sekund, a potem wydech też 6 sekund. Uwaga. 3, 2, 1, wdech. Brzuch się rozszerza, klatka się rozszerza. I wydech. Klatka opada i brzuch opada. Wdech. I wydech. Wdech. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. I wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Najpierw brzuch, potem płuca, klatka piersiowa i wydech. Najpierw płuca opadają, potem brzuch. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ok. Wracamy do normalnego rytmu oddychania. Relaks. Dobra. I teraz przygotowaliśmy się. Są jeszcze 3 praktyki przygotowujące do tego treningu. Robi się je na stojąco. Może zamieszczę jakiś suplement do tego filmu, shorta po prostu, jak zrobić te praktyki na stojąco, ale również te ćwiczenia oddechu zupełnie podstawowe możecie ćwiczyć sobie na stojąco. A teraz już jeszcze tylko powiem Wam, że te ćwiczenia na stojąco wymagają podniesienia rąk, opuszczenia rąk, podniesienia tak rąk, opuszczenia. Bardzo podobne jest to do tai chi. I teraz czym jest chi? Chi to jest prana. Po prostu tutaj coś było 6000 lat temu, ostatnie zapiski z tego okresu gdzieś są znalezione, czy dokumenty, że ta joga istniała, ludzie praktykowali. Po prostu z tego regionu, gdzie tam ta joga była praktykowana, przeniosło się to na region, gdzie są dzisiejsze Chiny i tam przez państwo, przez kulturę zostało zaadoptowane i nazwano chi, ale to jest ta sama witalna energia, która jest w nas. W Japonii nazywają to ki i te ruchy wszystkie dłońmi trochę przypomina tai chi, a w ogóle tutaj w tych regionach teatr jest z tych ruchów właśnie między innymi z książki z jogi, gdzie aktorzy wyginają się w odpowiedni sposób. Może będzie również lekcja na tym kanale z tańca, który był wykorzystany 1000 lat temu w jodze, a teraz tutaj w tych regionach po prostu robią sobie z tego zrobili sobie z tego teatr. I teraz pierwsze rozgrzewające. Siadamy w pozycji najlepiej ze skrzyżowanymi nogami lub Vajrasana, ale również możemy to robić siedząc na krześle lub stojąc. Pamiętajmy tylko, żeby głowa, plecy i tutaj wszystko było jak najbardziej prosto, dążymy do tego. To ćwiczenie wymaga już tutaj zrobienia mudry z ręki w taki sposób. Wyprostowujemy kciuk, palec serdeczny, ten do pierścionka i mały palec. I tutaj w tym ćwiczeniu zazwyczaj ćwiczenia Nodi Shodhana, czyli naprzemiennego oddychania, zaczynamy od lewej dziurki, ale tutaj uwaga, my się rozgrzewamy,
czyli zatykamy palcem serdecznym lewą dziurkę i będziemy oddychać tylko prawą dziurkę. Dlaczego prawą dziurką? Prawą dziurką będziemy tylko oddychać. Dlaczego tylko prawą dziurką? Ponieważ prawa dziurka od nosa jest odpowiedzialna za przepływ kanału energetycznego zwanego Pingala, czyli odpowiedzialnego za energię słoneczną. Tak, my się chcemy rozgrzewać, czyli chcemy ten kanał uaktywnić i tutaj jedna tylko bardzo ważna rzecz. Absolutnie pod nadzorem, bez nadzoru, absolutnie bez nadzoru proszę nie robić tego treningu. Ten trening nazywa się Surya Beda, czyli oddychanie prawą dziurką, a proszę nie robić treningu Chandra Beda, czyli oddychanie lewą dziurką, szczególnie osoby, które są introwertykami lub które miały jakiekolwiek przypadki podejrzenia depresji czy czegokolwiek, to proszę tego nie robić lewą dziurką bez nadzoru. To musi zostać takiej osobie wytłumaczone i inne rzeczy. Czyli będziemy oddychać tylko prawą dziurką, pobudzali tą energię słoneczną. Przyjmujemy pozycję, oddychamy również na 6 sekund. 6 sekund wdech, 6 sekund wydech. Przyjmujemy mudrę z ręki. Możemy te dwa palce przytknąć tutaj pomiędzy brwi, ale nie polecam dla początkujących. Jak najbardziej zrelaksowanie. Cześć, Yoga Misiek. Come, breathe with us. Na razie ręce na kolanach, przygotowujemy się, łapiemy rytm oddechowy. Ręka przed nos w mudrze. Palec serdeczny zatyka lewą dziurkę i uwaga, jest wdech. I wydech prawą dziurką też. Wdech. I wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. I wydech. 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 Ręce na kolana. Łapiemy normalny rytm oddechowy w obydwu nozdrzach. Przywracamy świadomość do środowiska zewnętrznego. Nasłuchujemy odgłosów z daleka. Przynosimy nasłuch na trochę bliższe odgłosy. Teraz przynosimy nasłuch blisko nas i poruszamy palce, głowa. Możemy otworzyć oczy. Tak, prawa dziurka, Pingala Nadi, jedna z głównych kanałów energetycznych, odpowiedzialny za naszą fizyczność, tak? Jeśli ta dziurka, jak sprawdzamy, na przykład jest oddychanie obydwiema dziurkami, to jeśli tą dziurką jest łatwiej oddychać, to może to być znak, że można pójść zrobić trening, jeśli lepszy przepływ jest trening fizyczny.
że można zrobić trening fizyczny. Jeśli lepszy przepływ jest w lewej dziurce, to jest bardziej czas na poświęcenie przeczytaniu czegoś i po prostu na pracy umysłowej, a jeśli prawa dziurka lepiej funkcjonuje, to wtedy znaczy, że nasz organizm jest bardziej gotowy do pracy fizycznej. W ciągu dnia to się będzie zmieniało, ale tutaj właśnie aktywujemy tą energię słoneczną, która jest odpowiedzialna tutaj za przepływ tej energii. Kolejne ćwiczenie to jest ćwiczenie, które nazywa się jeszcze do poprzedniego ćwiczenia, do Surya Beda. To ćwiczenie robimy do około 5 minut, tak, siedzimy, ja tu sobie, fajny jest właśnie z tym metronomem oddech, bo nie musimy liczyć sekund, wiemy na przykład, że co 6 sekund jest wdech, 6 sekund jest wydech, czyli jeden oddech trwa 12 sekund, 5 oddechów w ciągu minuty, 5 oddechów minuta, 25 oddechów 5 minut, łatwo to sobie wtedy, nie trzeba liczyć sekund, czy to już było 5 minut, czy coś, wiem, że to jest około 25 oddechów, już jestem około 5 minut w tym. Tak więc to jest też taki wstęp. Dzisiaj nawet na Instagramie spotkałem się z taką jakąś rolką, kogoś wypił ktoś kawę, tu porobił to i poszedł medytować ze słuchawkami na uszach. Właśnie to słowo medytacja w dzisiejszych czasach jest, nie ma, mi się wydaje, wiedzy na temat tego słowa, czym zastępować. Tak jak dzisiaj robimy treningi prananigraha, a nie pranayama. Trzeba to po prostu fajnie wyjaśnić przed wstępem, co dokładnie robimy. I yoga też to nie jest wiara, to jest dyscyplina. Po prostu usiąść naprawdę codziennie. Yoga mówi o tym, że niż skakać z treningu do treningu przez godzinę, na przykład o 4 rano do 5, jeśli się już zmotywujemy, to jest przykład, tak, ale jeśli już się zmotywujemy obudzić, to lepiej niż ojejku, ile on tych treningów zrobił, wybrać sobie jeden trening i naprawdę zadecydować sobie dzień przed wstanę i zrobię sobie jedno ćwiczenie, na przykład ten trening. Zrobię sobie 5 minut, ale naprawdę będę skupiony. To jest lepsze niż powtórzyć wszystkie treningi z dzisiaj i zrobić je byle jak. Yoga właśnie tak mówi, ale drugim treningiem rozgrzewającym jest tak zwana Bhastrika Bellows Breath, czyli oddech miechu. Miech, czyli ta taka dmuchawa, której używali kowale do rozpalenia odpowiedniej temperatury do wytopu metalu. I my będziemy tutaj właśnie naśladować sobie ten oddech. Tutaj zaczyna się fajna zabawa. Brzuch będzie bardzo mocno pracował i tu nasz wdech będzie aktywny i wydech będzie aktywny. Czyli musimy siebie bardzo mocno słyszeć. Musimy siebie słyszeć, ale w ramach rozsądku, żeby nic tam nie napiąć. I mniej więcej brzmi to tak. I zobaczcie, jak chodzi brzuch. Tu chodzi sam brzuch, tak? I to jest tak. I tutaj dowiecie się, jeśli zrobicie te ćwiczenia na pełny żołądek lub nawet jak wypijecie wodę, to dowiecie się, dlaczego lepiej na pusty żołądek zrobić sobie to ćwiczenie, ale dobra, już się skupmy, tak, usiądźcie, wiecie, jak to będzie robione. Generalnie dla początkujących zalecane jest taka seria 5 razy 10 oddechów i sobie taką tutaj zrobimy. Potem w miarę wyćwiczenia naszej przepony i tutaj całego układu, który potrafi sterować tym oddechem, dążymy do skrócenia ilości rund, na przykład 4 rundy, ale po 20 oddechów. Generalnie dążymy do tego, żeby w jednym oddechu na przykład wytrzymać do 100 razy, tak? Wtedy znaczy, że nasze zdrowie tutaj będzie dobre. Wspomoże to trawienie, ponieważ te ćwiczenie również uaktywnia tak zwany czataragni, czyli ten nasz taki ogień. Jak się rodzimy, jak pierwszy raz próbujemy pokarmu od mamy, to co? To jest ten ogień, który powoduje ten pierwszy zaczęcie naszego trawienia jako dziecko, tak? I tymi ćwiczeniami uaktywniamy energię tego ognia i łatwiej nam będzie trawić, tak? Dobra, teraz już zaczynamy, czyli
ręka na brzuch, można bez, jak już będzie się miało doświadczenie, ale na początku sobie proszę zrobić z ręką na brzuchu i tak widzimy, brzuch będzie chodził w tym ćwiczeniu. Tak będzie chodził brzuch w tym ćwiczeniu i robimy 10 oddechów, mocno. I wracamy do normalnego rytmu oddychania. Druga runda. 10. Mocno. Relaks. Mocno, to znaczy jakieś zaangażowanie wykazać w te ćwiczenie, tak? Trzecia runda. Start. Pojawią się gazy. Bardzo dobrze. Uwalniamy stresy. Gazy to również stresy na naszych kichach, jelitach i wszystkim. Bardzo dobrze. Dziesięć. Trzecia runda. Relaks. Uwaga, czwarta runda. Czwarta runda. Piąta runda. Zaczynamy. Dziesięć i relaks. Wracamy do normalnego oddychania. Czujemy ciepło, energię, którą nam ten oddech dał. Ręce na kolanach. Tak, i znów. To są również treningi tak zwane pratyahara, czyli wycofujące nasze zmysły do środka, do tego, co dzieje się z nami wewnątrz. Tak więc zawsze po takim treningu robimy tak zwaną wyjście z tej eksternalizację, czyli wyjście z tego stanu, czyli skupiamy się na odgłosach z daleka, przywracamy świadomość, nasłuch do odgłosów, które są troszkę bliżej nas. Potem przywracamy świadomość do środowiska zewnętrznego, które jest zupełnie blisko nas. I otwieramy oczy. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie Kapalabhati. Brzmi tak, te nazwy z sanskrytu czasami są bardzo tajemnicze. Ja się raz spotkałem z jakimś tam komentarzem doktora, nawet gościa z jakimś tytułem, który powiedział: o, jak to można nazywać jakieś, dawać nazwy takim pozom, że to jest śmieszne. My nazywamy ćwiczenia deska i takie rzeczy w naszych czasach, w naszej kulturze. 6000 lat temu joga bardzo zwracała się ku naturze, obserwacja zwierząt, szczególnie jak przejdziemy do mantry i będziemy ćwiczyć Om, przetestujcie na zwierzętach, na psach, kotach. Przedyskutujemy sobie, czym jest wtedy ten dźwięk, skąd pochodzi i gdzie on się znajduje dookoła nas, a właściciele zwierząt przekonają się o sile tego dźwięku. Ale teraz Kapalabhati, żadna tajemnicza nazwa, nie znaczy to nic innego jak po prostu nasze tu przednia część czoła, tak, tutaj, i oczyszczanie. To jest detoks jogiczny dla umysłu, który również jest bardzo dobrym ćwiczeniem na lekki stres. Tak więc
Tutaj różni się tym on od bastriki, że wdech będziemy robić pasywny, czyli nie będzie nas słyszeć, a wydech będziemy robić aktywny. Krótko tylko pokażę. Mam nadzieję, że tu przez koszulkę widać, już nie będę podnosił, widać, że mój brzuch się rusza, kiedy biorę wdech, ale nie słychać mnie. Tak? I tu też robimy sobie 5 rund po 10 razy. Generalnie tutaj też od 60 do 100 razy, jeżeli jesteśmy w stanie potem zrobić ciągiem, to jest bardzo dobrze, tak? To znaczy, że nasze zdrowie fajnie tutaj rano przed początkiem dnia to sobie zrobić na detoksyfikację myśli i to mówi yoga, że to ćwiczenie działa na detoksyfikację myśli plus jest dla naszego ciała rozgrzewające. Tak więc już zaczynamy, będziemy sobie robić 10 oddechów, ręce na kolanach, skupiamy się. I uwaga, będzie wdech i zaczynamy pierwszą rundę. 10 oddechów. Tutaj również w ramach praktyki przyjdzie szybkość. Ja zrobię takie umiarkowane tempo. Dziesięć. Pierwsza runda. Można prawą, można lewą rękę, można ręce na kolanach. Ważne, żeby ćwiczyć. Dyscyplina jest ważna. Nic w jodze się nie bierze z wiary, a z dyscypliny. Druga runda. Jedziemy. Druga runda. 10. Przygotowujemy się. Trzecia runda. Jak przy tych ćwiczeniach pojawią się jakiekolwiek odkasływania, odbicia, bardzo dobrze. Do tego też służą te ćwiczenia. Czwarta runda. Dziesięć. I piąta runda. Relaks. Wracamy do normalnego rytmu oddechu. Skupiamy się na całym ciele i efektach, jakie Kapalabhati przyniosła dla naszego ciała, umysłu, uczuć, emocji. I nasłuchujemy dźwięków z daleka, z naszego zewnętrznego środowiska. Przenosimy świadomość do dźwięków trochę bliżej, pośrednich. Teraz świadomość jeszcze bliżej, blisko nas. Poruszamy palcami, rękoma, głową na boki i otwieramy oczy. W późniejszym odcinku, mam nadzieję, kiedy będziemy robić o całości pranayamy w miarę rozwoju kanału, potem jeszcze na koniec takiego ćwiczenia na przykład zakłada się bandy, czyli wciągnięcie brzucha, blokady na gardło i to jeszcze bardziej ułatwia usuwanie stresu. Ostatnie ćwiczenie, tak zwany oddech mentalny, psychiczny, Ujjayi breathing. Ja tutaj trochę mikrofon przyłożę bliżej do gardła. Tutaj też to ćwiczenie robimy sobie do 5 minut, ale to jest ćwiczenie, w którym ćwiczymy glotis, czyli tutaj mięsień, który zaciska gardło
To nie będzie łatwe ćwiczenie dla ludzi, którzy mają tutaj te drogi oddechowe zainfekowane przez wiele lat jakimś pyłem w mieście. To jest bardzo dobre ćwiczenie dla ludzi żyjących w dużych miastach z dużym zanieczyszczeniem, ponieważ ono tutaj, zobaczycie odkasływanie, ale to nie bójcie się, w miarę treningu to odkasłowanie ustanie, a my będziemy usuwać nadmiar zanieczyszczonego powietrza. To ćwiczenie również działa trochę jak pompka, która dobrze wprowadza powietrze do naszych płuc i pozwala świeże powietrze wprowadzać do góry naszych płuc i wydobyć stare powietrze. Joga tradycyjna, mówią książki, że nawet powietrze takie potrafi być za stałe kilkanaście lat w płucach z przeszłości u nas. Tak więc to ćwiczenie jest rozgrzewające, jest na lekki stres, ponieważ tutaj, ćwicząc blokadę tego mięśnia, będziemy zachowywać energię tu w górnej partii naszego ciała, czyli w głowie, i pozwala to łatwiej usuwać właśnie i radzić sobie ze stresem, plus ćwiczenie rozgrzewające. Brzmi to mniej więcej tak. Proszę posłuchać. Czyli jest jakby to oddech gardłowy. Ja już sobie nastawię metronom, tu będziemy oddychać też. Zrobimy tutaj dla ćwiczenia 10 oddechów na 6 sekund, 10 wdechów, 10 wdechów, 6 sekund wdech, 6 sekund wydech, ale generalnie ćwiczymy to około 5 minut, no im dłużej, tym lepiej. Jeśli ktoś będzie potrafił 10-15, tym lepsze efekty będą, tak? Wiele lat stresów zgromadzonych, no nie odpuści to tylko z wiary i po minucie treningu czy 10 oddechach trzeba się zdyscyplinować i jakiś trening sobie wybrać i robić. Jeszcze tylko pokażę, w miarę zaciskania tutaj tego mięśnia my będziemy coraz bardziej brzmieli, jak wszyscy opisują to, i generalnie ma to brzmieć jak dźwięk śpiącego małego dziecka, które słodko sobie śpi i tak lekko jakby popiskuje. Jak zaciśniemy tutaj ten mięsień, będzie taki efekt. Tutaj proszę posłuchać. Później sam z ciekawości zobaczę na wideo, jak to będzie brzmiało. Mam nadzieję, że dosyć dobrze udało się ten dźwięk przedstawić. Ale dobra, teraz po prostu same gardłowe to już wymaga trochę większej wprawy, usunięcia tu tych zaległości, gdzie będziemy odkasływać, i po prostu tutaj sobie zróbmy tylko te oddychanie gardłowe. Po prostu niech czujcie Państwo, jak to powietrze przechodzi przez gardło i ten taki dźwięk gardłowy, żeby był oddechu, a później w miarę praktyki będzie można przejść do większej sprawności zaciskania tutaj tej krtani i kontroli. Już się przygotowywujemy. Ręce na kolanach, skupienie na własnym ciele, pozycji, na tym, co za chwilę będziemy robić. Regulacja oddechu. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech.
Wydech. Zamykamy oczy. Wdech. W tych ćwiczeniach w ogóle siedzimy z zamkniętymi oczami. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I relaks. Oddychamy normalnie przez nos. I przywracamy świadomość do naszego ciała, emocji. Nasłuchujemy dźwięków naszego środowiska zewnętrznego z oddali. Czując wpływ ćwiczenia, które właśnie wykonaliśmy. Świadomość przenosimy do dźwięków pomiędzy nami a tą dalszą odległością. I świadomość do dźwięków blisko nas. Zaczynamy poruszać ciałem, palce, ręce, palce u nóg, palce u rąk, głowa, ręce. Czyli przerobiliśmy 4 ćwiczenia rozgrzewające. Tak, teraz zakończenie właśnie tego wideo. Końcówki zawsze najtrudniejsze. Przypomnienie, czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Chyba nie, a jak nie, to dogram, nagram, cokolwiek trzeba będzie. Ok, to trzymajcie się ciepło w zimne wieczory i do zobaczenia.